przygoda, jeżeli chodzi o muzykę, zaczęła się jeszcze w zeszłym wieku, więc trochę już czasu to robię. I początki były wybitnie partyzanckie, bo tak naprawdę zaczynaliśmy ze znajomymi, wtedy jeszcze zespół się nazywał Łańcze Wszedał. W liceum nie mieliśmy praktycznie w ogóle sprzętu, więc no, mieliśmy jakieś tam na początku rozklekotane polskie gitary, powoli tam zbieraliśmy jakieś pierwsze efekty, które się oczywiście psuły. Pamiętam radioodbiorniki, które nam służyły za wzmacniacze. No, sprzęt był na tyle niepewny w tamtych czasach, ten, z którego korzystaliśmy, że zdarzały nam się eksperymenty ze złomem, który był bardziej przewidywalny, jeżeli chodzi o działanie, ale też no to może trochę pokazuje, jak bardzo się tam na początku zmieniały nasze inspiracje, począwszy od jakichś postindustrialnych, ambientowych rzeczy, po krautrockowe, psychodelie. Jakieś momentami zahaczało to o jakieś bardziej awangardowe techno, o wszelką awangardę tak naprawdę. Potem no, w pewnym momencie, kiedy dysponowałem jakimikolwiek pieniędzmi, zacząłem skupować jakiś stary sprzęt, wszelkie vintage'owe syntezatory, które wtedy można było jeszcze kupić za naprawdę grosze. I z tego no, to urosła jakaś bardzo konkretna kolekcja. Na pewnym etapie, no, też zgłębiając jakoś historię syntezy dźwięku, dowiedziałem się o systemach modularnych, które no, oczywiście na początku były zupełnie gdzieś poza jakimkolwiek zasięgiem, bo no, zwłaszcza w Polsce jakieś tego typu syntezatory były, powiedzmy, w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia, ale raczej trudno było liczyć, że trafi się na Allegro albo nie wiem, gdzieś u kogoś w garażu. Ale no jakby sama ta fascynacja rosła i w momencie, kiedy rozpoczął się jakby ten revival modularny, cały boom Euroracka, czyli tego formatu, który jest obecnie najpopularniejszy, jeżeli chodzi o syntezatory modularne, no to dosyć szybko wsiąkłem na tyle w to, że postanowiłem sprzedać praktycznie wszystkie te stare syntezatory i praktycznie wszystko, co mogło sfinansować kolejne moduły. Mało tego, najpierw z Marcinem Łojkiem, a potem jeszcze dołączyli kolejni znajomi. Założyliśmy firmę House Devices, w której sami robimy te moduły, no, więc to jakby pokazuje chyba jak bardzo to zaczęło być dla nas ogólnie fascynujące w tamtym okresie. No i tak naprawdę no, to jest już ponad 10 ostatnie lat, kiedy skupiam się na systemach modularnych, zarówno obecnie, jeżeli chodzi o moją pracę, jak i powiedzmy jakąś twórczość artystyczną. Obecnie doszedłem do etapu, że właściwie istnieją dwa trochę niezależne sposoby pracy z modularem. Jeden właśnie na żywo, a drugi w studio i też mam obecnie dwa niezależne, zupełnie inaczej zorganizowane systemy. Wynika to chyba głównie z tego, że w studiu lubię wszystko składać z drobnych cegiełek i te patche są bardzo rozbudowane. Często kilka modułów zużywam, żeby zrobić jakiś absolutny drobiazg, co zupełnie nie miałoby sensu w sytuacji koncertowej. Tym bardziej, że no, cała ta ściana nieraz jest spaczowana tylko po to, żebym nagrał jeden utwór, a w czasie koncertu potrzebuję zagrać kilka tracków.
Oczywiście pewnie mógłbym to zrobić inaczej, ale finalnie na koncertach posiłkuję się dużą ilością samplowanego materiału, wykorzystuję więcej konkretnych sekwencji, to jest trochę mniej przypadkowe. Jeżeli chodzi o sekwencjonowanie tego wszystkiego w studiu, ogólnie lubię w studiu wszelkie sekwencje budować z małych bloczków, które na siebie wpływają, a nie wklepywać ileś tam patternów i z nich tworzyć kolejne traki. Wolę właśnie stworzyć jakiś taki organizm, który gdzieś tam w różnych momentach się zaczyna zapętlać, wpada w jakieś atraktory, wykorzystywać to. Nawet jeżeli potem gdzieś złapię jakiś fragment i to po prostu zapętlę już, no to lubię ten proces, w którym to jakoś samo się trochę tak destyluje, powiedzmy. Wiadomo, że w studiu pewne rzeczy dzieją się dużo wolniej, można spokojnie dochodzić do czegoś, zupełnie inaczej jest na koncercie, stąd bardziej w przypadku koncertów jestem skupiony mam przygotowaną jakąś tam warstwę, która jest dosyć przewidywalna i polega po prostu głównie na przełączaniu kolejnych patternów. I do tego dochodzi po prostu warstwa jakichś efektów, przez które mogę przetworzyć coś. Dodatkowo jakieś loopery, które pozwalają mi zapętlić i też zdekonstruować jakieś fragmenty i jakby tutaj istnieje ta bardziej, powiedzmy, improwizowana warstwa, jeżeli chodzi o występy na żywo, przynajmniej ostatnio. Field recording, zwłaszcza na początku, był bardzo silnie powiązany z tym, co robię muzycznie i ta muzyka też z drugiej strony bardzo szybko zaczęła być trochę wywiedziona z soundscape'u i nagrań terenowych. Tak naprawdę zaczęło się to w dosyć prozaiczny sposób. Przynajmniej takie już bardziej konkretne zainteresowanie moje, kiedy zaczynałem nagrywać solo i po prostu improwizowałem jakieś pierwsze traki, miałem po prostu problem z zagraniem, niczego nie słysząc. Być może dlatego, że byłem przyzwyczajony do grania w zespole, więc zawsze ktoś grał i no, była jakaś interakcja. W momencie, kiedy robiłem to solo, no to tej interakcji brakowało, więc przy tych pierwszych trackach lubiłem po prostu słyszeć jakiś field recording i znaczy nawet niekoniecznie po to, żeby grać do niego, tylko żeby nie słyszeć ciszy. Więc w ten sposób to się dosyć silnie przeplatało i cały czas gdzieś te nagrania terenowe istniały w ramach tej muzyki. Też zwłaszcza w przypadku Brazil, gdzie nieraz mieliśmy jakieś bardziej, powiedziałbym, epickie pomysły, podpieranie się tymi nagraniami było przydatne, ale na pewnym etapie stwierdziłem, że właściwie no, to było trochę takie naiwne mimo wszystko i zacząłem słuchać po prostu samych nagrań terenowych, zastanawiać się, w jaki sposób są zbudowane tak naprawdę z poszczególnych dźwięków i czy to można w jakiś ciekawszy sposób przełożyć i wykorzystać po prostu, a właściwie po prostu skorzystać, jako że no, nie miałem zielonego pojęcia, jak komponować muzykę, nie znałem żadnych akordów, do tej pory nie za bardzo znam i nie miałem pojęcia, jak się tworzy jakąkolwiek harmonię i zupełnie też nie interesowało mnie to. Chciałem raczej tworzyć nagrania, które będą rodzajem, nie wiem, rzeźby dźwiękowej czy czegoś takiego.
będą po prostu właśnie rodzajem takiego abstrakcyjnego soundscape'u. Stąd wydało mi się bardzo naturalne szukanie tego właśnie w nagraniach terenowych i też zauważyłem, że naturalnie w taki sposób słuchałem często dźwięku, kiedy nie wiem, gdzieś byłem na łące, wszelkie świerszcze, owady składały się dla mnie w plany jak muzyka po prostu. Więc zacząłem to wykorzystywać i to jakby był ten jakiś tam, powiedzmy, drugi etap, jeżeli chodzi o field recording i muzykę. W końcu podczas jednego z wakacyjnych wyjazdów postanowiliśmy się wybrać do Azji i tak naprawdę no, to był taki przełomowy moment, bo no, zderzenie z zupełnie obcym z tym soundscape'em, sferą dźwiękową. To było dla mnie na tyle jakby silna inspiracja, że stwierdziłem, że właściwie muszę też zacząć coś robić z field recordingiem stricte, którego nie będę traktował jako muzyki. Po prostu warto te nagrania rejestrować i prezentować no, w nieprzetworzonej postaci, bo to jest po prostu, stało się dla mnie bardzo, bardzo ciekawe. Wtedy też no, postanowiłem założyć Samlęk i wydać pierwsze te płyty z nagraniami terenowymi. Najbardziej jestem zadowolony z jednej z ostatnich płyt właśnie z Azji, z Wietnamu, Tristesse Tropic, która jest już takim w pewnym momencie bardzo abstrakcyjnym dla mnie wewnętrznym dziennikiem podróży, ale bazujący właśnie na jakichś surrealistycznych często skojarzeniach i połączeniach, więc wydaje mi się, że jest to coś, co jest czymś zupełnie innym już i można to w zupełnie inny sposób też odbierać niż taki zwykły obraz jakiegoś miejsca. Pomimo, że nic tam nie jest przetworzone, to są tylko kolejne nagrania, to samo ich zestawienie, to jakie są to nagrania. Mam wrażenie, że właśnie tworzy to jakiś obraz, po prostu jakichś emocji, które towarzyszyły tej podróży. To, co robię z Magdą, w jakiś sposób się przenika z moją solową twórczością, no bo bardzo często po prostu występujemy razem na żywo, więc powiedzmy w studiu Magda robi swoje rzeczy, ja robię swoje rzeczy, a na żywo często to owocuje tym, że występujemy we dwójkę. Też trochę zaczęliśmy się interesować wideo robionym na modularze, więc 4 ręce naprawdę się przydają w takich sytuacjach na żywo. Oprócz tego jest właśnie Brazil, które obecnie, znaczy no właściwie od początku tworzę z Rafałem, ale ostatnio wróciliśmy jakby do tego trzonu, czyli dwuosobowego składu. Od jakiegoś czasu no, powróciliśmy z nowymi projektami i jakby jako duet wydaliśmy 2 płyty i jedną ostatnio właśnie ukazała się równolegle z moją solową nową płytą. W tym roku intensywny wrzesień premierowo, bo naraz 2 tytuły wyszły. Jeden to mój solowy Hiret, który właściwie powstał dosłownie w 10 dni kwarantanny. Nie ma nic wspólnego absolutnie z pandemią, poza tym, że miałem te 10 dni wolnych. Dzięki temu, więc mogłem się skupić rzeczywiście na tym i po prostu z tych kolejnych improwizacji każdego dnia udało mi się złożyć, mam nadzieję, sensowną, spójną całość.
Jest to właśnie bardziej niż jakąś obarczona pandemicznym brzemień płyta związana z tym, co w tamtym czasie się działo na granicy z Białorusią i w jakiś sposób no, emocjonalnie się to do tych wydarzeń może nie odwołuje, ale no, po prostu mam wrażenie, że jest to jakoś obarczone emocjonalnie tym. Zależy mi jednak na tym, żeby nie było to komfortowe dla ludzi, że mają przekonania inne niż ja, zwłaszcza w obecnym świecie. Jeżeli chodzi o Brazil, no to jest płyta, która trochę dłużej powstawała i te nagrania robiliśmy praktycznie od wydania Nasielska, czyli nie pamiętam kiedy, ale długo. Nie tak długo jak Nasielsk, który naprawdę prawie 10 lat powstawał w sumie, wliczając to jakieś przerwy. Ale tutaj no to trochę czasu nam zajęło. Też myślę, że ta płyta jest być może trochę jednak nietypowa. Jest tam trochę nowych tropów w stosunku do tego, co robiliśmy wcześniej. Też trochę dziwnie nam się nagrywało ze względu właśnie na Nasielsk, który długo powstawał. Ten był dosyć jasny koncept określony. Trochę właściwie jest też w tym sensie powrót do tego, co robiliśmy kiedyś, bo pamiętam, że też dosyć dłuższy czas nagrywaliśmy płytę Legionowo, gdzie też ten koncept był określony na wczesnym etapie i dosyć klarowny, a potem przy nagrywaniu kolejnej płyty odczuwaliśmy jakiś brak tego, no bo nie mieliśmy już kolejnego tak dobrego pomysłu, który będzie to jakoś skupiał w całość. Chociaż tym razem wydaje mi się, że poszło nam dużo lepiej niż po Legionowie i ten nowy materiał, przyznam, że no jestem z niego zadowolony i jest, wydaje mi się, bardzo fajny i też jakoś redefiniuje to, co robiliśmy wcześniej i mam nadzieję, że popycha do przodu też w jakiś sposób. Szczęśliwie dotarłem do tego etapu obecnie, na którym nie mam zbyt wielu kolejnych planów, więc mogę je dopiero sobie zbierać i tworzyć.
Mm-hmm.
Thank you.